Dzień dobry, szczęść Boże. Spotykamy się dzisiaj, to jest 13 marca 2022 roku. Gościmy w naszej parafii w dniu dzisiejszym księdza Andrzeja Polichta, salezjanina, dobrze Państwu znanego, ponieważ wielokrotnie bywał już w naszej parafii. Szczęść Boże, księże Andrzeju, Szczęść Boże, sława Jezu Chrystu, na wieki sława, tak u nas na Ukrainie teraz najczęściej mówią. Już w ten sposób dokładnie. Dziękuję, że ksiądz znalazł w ogóle czas na tłoku zajęć. Zanim przejdziemy, wiadomo, do tej sytuacji i porozmawiamy o tym, co teraz się dzieje, to chciałem jakby wrócić troszeczkę do przeszłości i zapytać się w ogóle księdza, skąd wziął się ksiądz na Ukrainie? No na pewno nie z desantu, bo jeszcze desantu nie było. Wziąłem się na Ukrainie po 14 latach pracy, po 25 już latach, w Oświęcimie oczywiście, po 25 latach kapłaństwa. W 26 roku kapłaństwa pomyślałem, że coś jeszcze można zmienić, a że z misjami jestem związany od lat z wolontariatem misyjnym, którego zakładałem w Krakowie w 1997 roku, trochę temu, 25 lat, to jakby byłem po prostu związany i ruszyłem do tego miejsca, do którego jeździłem, bo od 10 lat prowadziłem zajęcia takie wakacyjne i obozy, i kolonie, półkolonie, jeszcze z obecnym biskupem Witaliem Krzywickim, teraz ordynariuszem kijowsko-żytomierskim, przeszedłem tam księdzem salezjaninem, duszpasterzem, więc jakby to miejsce od tych kilkunastu lat jest mi znane, więc postanowiłem pojechać, aby może tam jeszcze 10 lat, dopóki nie ubiorę ciepłych pantofli, bamboszy i już się zestarzeję, coś jeszcze zrobić. A gdzie dokładnie ksiądz sprawuje posługę i czym się tam ksiądz i wy jako salezjanie zajmujecie? No ja popełnię posługę dokładnie w szkole salezjańskiej w Żytomierzu, taka dzielnica Bochunia, korabelna taka ulica i tam jesteśmy, jakby prowadzimy szkołę dla 200 osób, dzieci i młodzieży, czyli typowy, czysty, charyzmatyczny, że tak powiem, nasz zwyczaj, że zajmujemy się młodzieżą w szkole, wychowaniem, wykształceniem i popołudniami oratorium. Także jest to szkoła w Żytomierzu. A ile osób się tym zajmuje? Ilu was tam w ogóle jest? 2 nas jest, także ja i mój kolega Michał, jesteśmy tam razem, tylko Michał już jest tam dłużej, bo w tej szkole już jest 4. rok. Mieszka, wcześniej był w Odessie, a w innej szkole też salezjańskiej, którą prowadzimy, a obecnie jesteśmy w tej szkole, którą przejęliśmy po też takim stowarzyszeniu chrześcijańskim. A celem jest nie tylko ta szkoła, bo ta szkoła to jest kilka praktycznie najbliższych jeszcze lat tam. Mamy 5-6 lat na wybudowanie nowej szkoły. Dostaliśmy taki piękny plac w centrum, dokładnie przy Politechnice. Mer miasta nam dał w celu wybudowania szkoły, ponieważ on tam planuje także rozbudowę miasta i także osiedla. I Mówimy o Żytomierzu, tak? O Żytomierzu, byśmy wybudowali na 600 osób szkołę. On po prostu jakby taką była jego wola, tylko jego wola, ale radnych, którzy zagłosowali, na 35 radnych, 32 zagłosowało za, także jest to wola Rady Miasta i zaczęliśmy się do tego przygotowywać. Ale tam na Ukrainie jesteście jako jakby wydzieleni tutaj z Polski, czy to generalnie jako salezjanie jesteście? Ukraina, kiedyś był inny taki układ, dlatego że mieliśmy tak zwaną naszą inspektorię, prowincję z centrum w Moskwie i to był tak zwany okręg tam wschodni i do niego należały wszystkie te kraje, że tak powiem, po pierestrojce wyzwolone. Ale to jakby nie zdało egzaminu, ponieważ różnica między krajami, odległość czasowa, potem przepisy wizyjne, wizy i tak dalej, więc one jakby spowodowały, że przyszła nowa polityka od jakichś 7 lat i jest to historia, w której jakby zgromadzenie doszło do wniosku, że dany kraj wschodni jakby jest pod jakąś inspektorią z Europy, więc dlatego my, salezjanie krakowscy, inspektoria krakowska, mamy właśnie Ukrainę jako to miejsce naszego działania. Na przykład powiedzmy Pilska będzie miała tam powiedzmy inny kraj i tak dalej. Inne kraje też niektóre inspektorie włoskie. Także tak to wygląda. Więc my się zaczynamy w Raciborzu, nasza inspektoria, a kończymy na Krymie, który nam wiadomo oderwano przez aneksję Krymu.
To poza tym Żytomierzem, gdzie jeszcze jesteście na Ukrainie? Mamy takich 5 centrów. Pierwsze centra to jest 40 km za Lwowem, to jest Bibyrka. Przemyślany, to są 2 parafie i takie centra, a następnie dalej o 450 km to jest Żytomierz i Korostyszew, to już jest pod Kijowem, centralna Ukraina i najstarsze centrum i najstarszy kościół z tradycjami, bo tam 50 lat przetrwał ksiądz Hoppe, no to historia niesamowita, bo był tam, możemy powiedzieć, takim człowiekiem, który przeżył pół wieku w komunie. To jest Odessa i to jest zarówno kościół dokładnie świętego Piotra, jak i taka szkoła, którą tam prowadzimy. No a jak wy jako katolicy, jako Polacy byliście odbierani na Ukrainie? Bo to jest jednak działalność misyjna, prawda? Bo na Ukrainie przede wszystkim są prawosławni, prawda? No nie tylko prawosławni, są grekokatolicy, są katolicy. Wiadomo, że przez tą migrację, czyli przez powrót dużo Polaków do Polski, no to zmniejszają się te wspólnoty katolickie, ale dość mocno odrodziło się chociażby Kościół grekokatolicki, w łączności, który jest z papieżem. Prawosławni to wiadomo jest największa grupa, ale i też protestanci i różne inne jeszcze nawet sekty, czy jakieś grupy religijne. Bo dla przykładu u nas w Żytomierzu mają szkołę protestanci, większą o 100 jeszcze młodzieży w centrum, 300 mają uczniów w tej szkole. Tylko ta rzeczywistość jest troszkę inna, na przykład prawosławni, katolicy też dają do szkoły protestanckiej swoich uczniów, bo mają blisko, bo szkoła jest na poziomie, bo jakby jest bezpieczna i tak dalej. Więc, bo to są często prywatne szkoły, więc po prostu tutaj jakby nie robią różnic. Do nas też przychodzą do szkoły i protestanci, i prawosławni, i katolicy, grekokatolicy, albo nawet ludzie, którzy religijnie nie do końca określeni. No, naszą rolą jest właśnie pracować dla wszystkich, pracować dla tych, na których ziemi jesteśmy. Jasne. Jasne. A proszę mi jeszcze powiedzieć, czy Ukraińcom, mieszkańcom było tak, że czegoś im na przykład w takiej codzienności brakowało? W ogóle jak tam żyło się, ale mówimy o tym czasie przed wojną. A jeżeli mówimy dalej jeszcze w kierunku Krymu, no to tam już była ludność razy to tatarska, czyli na Krymie, a tutaj to byli ludzie związani z przemysłem, którzy często mieli swoje powiązania mocniejsze z Moskwą czy Rosją, ponieważ po prostu pracowali w miejscach przemysłowych. To jest tak zwana rosyjskojęzyczna część. Czyli rozumiem, że te miejsca, w których wy jesteście, komunikujecie się w języku ukraińskim, czy nie wiem? Tak. No cała komunikacja, szkolnictwo, także nawet i, no wiadomo, że powiedzmy są takie dla Polaków prześwięte po polsku, no ale to już jest coraz mniej, bo Polaków jest też coraz mniej, a bardziej przechodzimy na języki narodowe. No tak samo jak jesteśmy w Afryce, no to język urzędowy, większość Afrykańczyków, która się uczy 80% w Afryce, to jest język angielski na przykład, czy jak jesteśmy w Ameryce Południowej, to hiszpański, czy portugalski i tak dalej. Więc jakby tutaj my jesteśmy w 139 krajach, jesteśmy raczej zgromadzeniem, które pracuje na rzecz dzieci i młodzieży. Nasza szkoła nazywa się Wszechświat, czyli Wszechświat. Bo my nie jesteśmy jeszcze we Wszechświecie, ale na świecie rzeczywiście na wszystkich kontynentach jesteśmy. Niestety, tak jak mówiłem na początku, nie unikniemy tego wątku wojny, tego co dzieje się teraz. Proszę mi, księże Andrzeju, powiedzieć, jak wygląda sytuacja w waszych ośrodkach w tym momencie, w czasie trwania wojny, to trzeba używać. No mnie wojna zastała, że tak powiem, w Żytomierzu. Rano wstaliśmy, oczywiście rozmyślaniem mszę świętą z jucznią żeśmy odprawili i poszliśmy na apel. No i zdziwiliśmy się, że nikogo nie ma. Już apel powinien się zaczynać, a tu dopiero przychodzą nasi nauczyciele i mówią, czy nie wiecie, że zaatakowali. Myśmy też nie słuchali radia, bo to zaatakowali nad ranem, my tam poszliśmy spać, więc jakby tutaj, nawet telewizora też swojego tam nie mamy, my akurat nie potrzebujemy, więc po prostu tyle, co wiemy, jak tam się gdzieś włączymy na internet. No i wtedy dowiedzieliśmy się, że są ataki, że mer miasta odwołał szkoły. No i takie zdziwienie troszeczkę. Potem przyleciał do nas nasz taki salezjanin, który miał prowadzić taki dzień skupienia. Notabene te dni skupienia nazywają się ćwiczenie dobrej śmierci. No i jak przyleciał na Boryspol na lotnisko, no to po nim tylko przyleciała bomba.
1,5 godziny po nim. Żaden samolot już nie wylądował. On ostatnim samolotem wylądował. No i to mieliśmy na żywo ćwiczenie dobrej śmierci. No bo jak zaczęli bombardować, zaczęły samoloty latać, no to realnie powiedzmy ludzie się przestraszyli i takie było ich myślenie, że po prostu będą umierali. No, oczywiście przełożony zadzwonił do nas, zrobił taką telekonferencję i kazał każdemu podjąć decyzję, czy chce zostać, bo w połowie jesteśmy Polakami, w połowie Ukraińcami tam. Kto chce zjechać do Polski, ma takie prawo. No, nikt się nie zgłosił, w sensie takim, że nikt nie chce relokacji, że na czas wojny wyjechać, bo się boi. Tylko chce zostać tam, gdzie jest. No wiadomo, że jeździmy po to, żeby zebrać pieniądze, żeby zorganizować transporty, żeby przewieźć ludzi. Więc przez te granice jeździmy. Ja dużo jeżdżę, więc zaplanowałem sobie serię rekolekcji, serię niedziel misyjnych, więc czy by była wojna, czy nie, to i tak bym tutaj był. Ponieważ już zaplanowałem i tam obiecałem księżom, że będę z kazaniami, no więc jestem, powiedzmy, taki bardziej w logistykę teraz tu zaangażowany. Tam postałem w kolejce 40 godzin, na granicy powoziłem trochę ludzi, tam też macie te filmiki, gdzie pokazują tam, żeby ich podwozić, jak zauważyłem, że mnie jako Polaka puszczają bardziej, widzą mnie jako może pomoc humanitarna, więc skorzystałem z takiej wiedzy tam też, no i trochę tam im pomogłem. A potem zatrzymałem się oczywiście na rekolekcjach pierw w Chorzowie, a teraz no, mam za zadanie organizowanie transportów humanitarnych, więc zbieranie żywności, różnych rzeczy potrzebnych, które są na stronie SWM, jest taka lista SWM, czyli Salezjański Weteran Misyjny. No i tam można zobaczyć, co jest potrzebne. Najbardziej teraz potrzebujemy żywności, ponieważ miasta są okrążane i póki jeszcze możemy do miasta dostarczyć, na przykład do Kijowa, zwłaszcza do metra w Kijowie, bo metro w Kijowie jest największym, zdaje się, bunkrem, czy takim, powiedzmy, miejscem, gdzie się kryją przed nalotami, potężne metro. Więc tam chcemy dostarczyć jak najwięcej żywności, żeby mogli oni, gdy przyjdzie moment, że nie będą mieć dostaw, przetrwać po prostu. Więc w poniedziałek już mam tira, którego trzeba zapakować. Dzisiaj pojechały 3 samochody takie ciężarowe. W środę mam 2 transporty z Niemiec, jeden dla wojska, jeden dla dzieci, z takami dla dzieci, jakimś bardziej pod dzieci. Towarem, czekamy na transport z Hiszpanii, no i cały czas robimy zbiórki z naszych szkół, z naszych parafii. Także jest cały czas w Krakowie ruch, cały czas przewozimy ludzi, albo oni przechodzą granicę na nogach, dowożą ich Ukraińcy z tamtej strony i my ich odbieramy z tej strony, potem do seminarium, do Krakowa na Tyniecką, tam ich relokujemy dalej, także no, logistycznie pracujemy, oni dzwonią do nas, załatwiamy jakby takie stałe nawet miejsca z możliwością pracy, żeby dzieci poszły do szkoły, więc ta cała jakby infrastruktura pracuje. W seminarium mamy 40 uchodźców, którzy czekają też na relokację. Mamy cały sztab takich wolontariuszy, którzy ładują towary, segregują, wyładowują z transportu, załadowują transport. Także to nas jakby teraz nie absorbuje, ponieważ chcemy szczególnie w kierunku Kijowa, bo my jesteśmy niedaleko Kijowa, a Kijów jest najbardziej zagrożony, bo Kijów jest tym miastem, jeżeli go zdobędą, no to zdobędą jakby centrum dowodzenia i zależy Rosjanom na tym, więc my musimy też się pospieszyć. Jasne. A czy kontakt z tym ośrodkiem w Odessie macie jeszcze? Cały czas się kontaktujemy ze sobą, tak? tak. Na przykład parafie, szczególnie z Bibki, tam jest punkt przeładunkowy. Niektóre samochody dojeżdżają do Bibki naszej parafii. Z kościoła zrobiliśmy w połowie przynajmniej magazyn, no bo nie mamy takiego magazynu. No, to też było na którymś filmiku. No, Pan Jezus się nie obrazi, no, jest tam część magazynowa, część do odprawiania. I po prostu wozimy dalej, albo bezpośrednio na front, albo do miejsc takich, gdzie już nie ma towaru, albo w kierunku Kijowa. Więc jakby to są, te ruchy tam są cały czas. Samych generatorów żeśmy już zawieźli 13, niektóre takie po 6,5-8 kW. No to są duże maszyny. Teraz jeszcze 3 idą do Środy. No i cały czas myślimy o tej pomocy, zobaczymy, czekamy, co Zachód też jeszcze nam może podrzuci. Nawet pieniądze, które zbieramy, od razu pakujemy w żywność. Na przykład mamy teraz tira do zapakowania 130 000 złotych, na to wydajemy, żeby, tylko nie ma towaru jeszcze całego, będziemy czekać, aż to się uzupełni. Czyli na razie te wasze ośrodki uniknęły jakby tego najgorszego, czyli jakichś bombardowań, zniszczeń? To znaczy nie mamy zniszczonych. Szkoła, która była w Żytomierzu zniszczona, to jest 25, tam w niej byłem nawet, bo tam jeździłem po szkołach. To jest szkoła w centrum bardziej, a no my moglibyśmy chyba mieć problem, bo przez 2 miesiące próbowano u nas ulokować terytorialsów.
Nie chcieliśmy się zgodzić, żeby bardziej poszli na jakieś osobne miejsce, no mamy dzieci i tak dalej, więc negocjowaliśmy z wojskiem. W końcu się zgodziło na pójście gdzie indziej, no i właśnie w to miejsce uderzyli, no bo zakwalifikowali ich jako powiedzmy obiekt wojskowy, więc taka sytuacja uniknęliśmy, że tak powiem, takiego nieszczęścia. Ale tam, gdzie jesteśmy, na razie nie mamy jakichś realnych zniszczeń w postaci, bo trzeba wiedzieć, że na Ukrainie to nie jest, że wszędzie jest wojna. Oni uderzają w cele konkretne, albo się gdzieś pomylą, albo im, że tak powiem, się skręci, albo chcą zastraszyć, ale ta wojna nie jest, powiedzmy, na przykład powiedzmy w niektórych miastach jako totalna. Bardziej jeżeli mówimy powiedzmy o Donieck, Charków, teraz Mariupol to wiadomo jest bombardowany, bo jest otoczony, więc to są takie ogniska mocno zapalne. A tutaj jest to bombardowanie takie punktowe, czyli bardziej chcą konkretne cele, czy to ma być osłabić ich morale, czy to mamy wysadzić jakiś powiedzmy magazyn z bronią i tak dalej. Nie? Jasne. A to proszę księdza, tak w zasadzie na koniec proszę mi powiedzieć, czego możemy życzyć, oczywiście poza modlitwą o pokój, Wam, o co mamy się modlić? No na pewno modlić się. Jak możemy pomóc? No jak można pomóc? No sami wiecie, jak można pomóc. Można pomóc. Nieraz jest tak, że ktoś coś przywozi. Jest to nieraz problem potem, żeby to posegregować, żeby to włożyć w odpowiednie paczki. No tłum ludzi musi pracować, żeby to potem wywieźć i spakować odpowiednio. Więc my wolimy kupować takie materiały, które są jakby najbardziej podstawowe i kupować je w paletach. I to jest jakby najpraktyczniejsze do rozdzielenia, do przewiezienia, do przetransportowania. Więc jak ktoś ma iść do sklepu i tam zakupić parę rzeczy tych, to lepiej jak te pieniądze przerzuci na konto, a my te pieniądze potem stworzymy z tego jednego dużego tira, konkretnie kaszy, mąki, powiedzmy ryżu, cukru, to co wiemy, że jest najbardziej potrzebne, to o co proszą. Na przykład teraz proszą o taki chlebek suchy, wiadomo, on się nazywa waza, no bo on może być w stronie, długo siedzieć, jego można posmarować pasztetem, można to zjeść z szynką, czy tam powiedzmy z konserwą, można to zjeść z dżemem, więc jakby to jest bardzo praktyczne. I takiego chlebka byśmy potrzebowali jak najwięcej, jak ktoś ma możliwość, nawet na moc sprzedania, nawet nie mówimy o to, żeby ktoś dał, ale gotowi jesteśmy nawet kupić, bo to jest akurat najbardziej w tym momencie potrzebne. A jeżeli chodzi o to, to trzeba też wiedzieć, za to zwracam uwagę na kazaniach, żeby to nie patrzeć na innych przez punkt tylko i widzenia, patrzenia telewizora. Chociaż wy też jesteście mediami, nie? Ale media mają to do siebie, że po prostu robią, uogólniają, robią z jednej rzeczy, próbują tworzyć atmosferę na całość. Pokazują jedno dziecko i teraz wszystkie dzieci, że tak powiem, tak płaczą. Pokazują gdzieś tam powiedzmy jedno zbombardowane miejsce, że wszyscy. No i dlatego ludzie, jakby tą wyobraźnia im rośnie i wtedy jest większa oglądalność, większy strach i tak dalej. Więc jakby tutaj zawsze mieliśmy to w tyle głowy, że jest to przejaskrawione. A nasze chrześcijaństwo i nasza wiara nie mówi o litości. No nie jest, że ja się lituję nad kimś, że skliwie coś dam, co jest powiedzmy, można by powiedzieć, taką formą wrzucenia komuś tam parę złotych dla świętego spokoju albo jakiegoś wielkiego filantropizmu, tylko chodzi o chrześcijańską miłość. Miłość jest wtedy, kiedy mnie coś kosztuje mnie, że ja Ci realnie daję to, co sam sobie odbieram. Dzielę się z Tobą tym, co mam, a nie dzielę się tym, co w magazynie akurat mam, nie wiem, co z tym zrobić, albo już trzeba by to utylizować, nie? Jasne. Dlatego mówię, tutaj bądźmy realistami. Jeśli przyjmujemy tych uchodźców, to przyjmujmy ich sercem i pamiętajmy, że będzie nas to kosztować, że nasze ceny pójdą do góry, że tu będą droższe wyżywienia, to będzie. To będzie kosztować całą Europę, no ale trzeba to przetrwać po to, żeby po prostu zlikwidować takie niebezpieczeństwo, jakie jest Rosja. Jeżeli Rosja się pokazała od tej strony, że są gotowi każdego wziąć w środku Europy i zbombardować, czy sobie zażyczyć danego terytorium, no to takiego tyrana, no niestety, musimy przeżyć solidarnie i jednak doprowadzić do tego, żeby się taki długo już nie pojawił. I o to chodzi, jeżeli mówimy o stronie takiej militarnej, politycznej. A jeżeli chodzi o miłość chrześcijańską, to po prostu dajmy to, co jest najcenniejsze. Dajmy czas ludziom, dajmy im schronienie, dajmy im możliwość, żeby z nami pobyli ten nie wiadomo jaki okres czasu, dajmy im także jedzenie, dołóżmy się finansowo, po prostu bądźmy solidarni. No, byłem głodny, daliście mi jeść, byłem spragniony, daliście mi pić, byłem przybyszem, przyjęliście mnie. To są wszystko słowa Chrystusa, więc kierujmy się Ewangelią, nie filantropizmem. Dokładnie. A jeszcze tak jedno pytanie na koniec. Czy ksiądz tak w duchu, w sercu gdzieś zastanawiał się, rozważał, co będzie z waszymi dziełami, jak ksiądz patrzy na swoją przyszłość, jeżeli jednak to Rosjanie zajmą tę Ukrainę?
No jeżeli mówimy realnie, że jak zbombardują nam szkołę, no to zbombardują, bo i tak mamy do budowy nową. Jeżeli zbombardują nam teren, na którym mamy budować szkołę, to niech zbombardują, bo i tam jeszcze szkoły nie ma. No może poruszają ten teren, będzie lepiej kopać w tym i fundamenty budować. Także my patrzymy raczej optymistycznie. My widzimy, bez względu na to, czy Rosjanie, czy nie Rosjanie, my będziemy pracować dla ludności, której jesteśmy. Przecież ci tam Ukraińcy, którzy są, nagle nie staną się Rosjanami. Oni politycznie mogą przejąć na pewien okres czasu jakąś tam pałeczkę, ale tam cały czas są Ukraińcy, to jest ich ziemia. Oni nie wyparują stamtąd. Nie? Czy będą prześladowani, czy nie, represjonowani. Więc my i tak będziemy dla nich pracować. My się nigdzie nie zwijamy, czy jest wojna, czy nie wojna. My solidaryzujemy się, jesteśmy z ludźmi, którzy także cierpią, którzy po prostu w tym momencie doświadczają jakiejś grozy i tak dalej, niebezpieczeństwa. Także jesteśmy po to, żeby być z nimi. Bardzo dziękuję za rozmowę. Z Panem Bogiem. Z Panem Bogiem. Sława Jezu Chrystu, na wieki sława.